Ten zapach to podzielił internet na pół. Są fani i są tacy, którzy będą go krytykować i mówić, jak jest beznadziejny. No a ten zapach ubóstwiam. Ubóstwiam. Jest po prostu czymś kosmicznie zaskakującym. Czymś, co mnie raduje przez cały dzień. Co mi daje nieziemskie odczucia. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni i zapraszam Was dzisiaj na moje guilty pleasure perfumowe. Będzie to 10 zapachów, które ja z ogromną przyjemnością lubię nosić i sięgam po nie z satysfakcją, ale nie każdy tak o nich myśli. Ja Wam dzisiaj powiem o mojej guilty pleasure w rozumieniu zapachów, które nie są zbyt proste, a mimo to mi osobiście dają ogromną satysfakcję oraz powodują, że czuję się wspaniale, kiedy je noszę. Natomiast otoczenie różnie potrafi na nie reagować. Nie wszyscy potrafią też tę woń zrozumieć. I nie jest to też woń prosta w zrozumieniu, sama w sobie jest wielowymiarowa, może zbyt mocna, może też czasami niektóre z nich po prostu przytłaczają albo są na tyle dziwne, że otoczenie nie rozumie tego typu kompozycji. Ale ja mimo wszystko ubóstwiam się w nich, a ponieważ zapach noszę głównie dla siebie, to niejednokrotnie otoczenie nie ma za dużego wyboru. Jednym z takich zapachów to zdecydowanie, od razu Wam powiem, jako pierwszy rzut, bo wydaje mi się, że tu najbardziej zrozumiecie cały zamysł tego filmu, a mianowicie Kirkę od Tiziana Terenzi, ale równie dobrze mogłaby być, gdybym miała flakon Erba Pura. Natomiast ponieważ już odlewkę wykończyłam, to używam z ogromną satysfakcją i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę przeogromną satysfakcją używam Kirkę. Rozumiem to, dlaczego inni męczą się w pobliżu tego zapachu, ale dla mnie to jest guilty pleasure i prawdziwa satysfakcja, kiedy mam na sobie ten zapach. Ja po prostu bardzo dobrze się w nim czuję. I były momenty, że on mnie męczył, że były momenty, że myślałam, że to jednak nie jest dla mnie woń. Ja go odstawiłam na bok, przestałam go kompletnie używać. Praktycznie w ogóle na kanale o nim nie mówiłam, ale ja sięgałam po niego sobie na takie małe tete-a-tete z Kirkę i nie mówiąc Wam o tym, nosiłam go jako właśnie moją guilty pleasure, bo to jest trochę, mam wrażenie, już takie wstydliwe mówić w filmach, że się lubi Kirkę. To tak trochę, albo Erba Purę, to tak trochę jakby powiedzieć, że Ty w ogóle lubisz perfumy, bo skoro lubisz taki zapach, no to lubię każde perfumy, ale jedne bardziej, drugie mniej, ale lubię to przede wszystkim w tych perfumach, że ta owocowość dla mnie jest wielowymiarowa. Ale to, co najlepsze i co w ostatnim czasie w nim pokochałam, to, że to jest naprawdę piżmowy zapach i naprawdę to leży na piżmie i to na takim, które bardzo lubię i które bardzo dobrze ostatnio wyczuwam. I po takie wonie sięgam, a że to jest kompot owocowy, w ogóle mi to nie przeszkadza, tym bardziej, że to jest takie trochę czystościowe. Ja ten zapach trochę czystościowo odbieram, z czym też ostatnio się polubiłam, więc ten zapach stał się moim naprawdę guilty pleasure. Ta woń jest nie bardzo rozumiana przez otoczenie, ale świetnie jest rozumiana przeze mnie. Chodzi o Maison Crivelli Patchouli Magnetic. To jest nieziemski zapach bardzo dziwnego połączenia niestandardowego paczuli z brzoskwinią i z wanilią. I przede wszystkim ta paczula łączy się też z benzoesem, który tutaj daje wydźwięk, no właśnie, czegoś dziwnego. Bo gdyby tu była ta paczula czekoladowa z brzoskwinią i wanilią, to moglibyście pomyśleć, wyszedł z tego niezły gurmondziak, ale to nie jest gurmondziak. Właśnie przez jeszcze prawdopodobnie skórę, która tu się znajduje, ale głównie ten benzoes połączony z tą paczulą, z brzoskwinią i z wanilią daje efekt słodkiej paczuli, ale ziemistej paczuli.
To jest nadal bardzo taka sucha, ostra paczula połączona z owocami i czymś słodkim. Kompletnie niestandardowe połączenie. Nie wszyscy je rozumieją. Są ogromni fani, którzy komplementują mnie za ten zapach i uważają to za coś turbo innowacyjnego, bo uwierzcie mi, że na rynku nie ma drugiego takiego zapachu, daję słowo. Ale są też tacy, którzy wręcz zatykają nos i mówią, co do cholery. Także dla mnie to jest guilty pleasure, ponieważ ja rozumiem ten zapach i czuję się w nim nieziemsko i przede wszystkim on jakby zapełnia mi pewną taką rubrykę z zapachami innymi niż wszystko. Kiedy chcę pachnieć totalnie innowacyjnie, to naprawdę ten zapach mi to daje. Ten zapach jest moim guilty pleasure, ponieważ on naprawdę, nawet dla mnie, nie do końca jest zrozumiały. Jest jak kameleon i za każdym razem pachnie inaczej i nigdy nie wiem, czego się spodziewać. Chodzi o Floro Jeroboam. To jest zapach, który na początku był dla mnie kwiatowy, jaśminowy, wręcz troszkę mleczny i z takim czystościowym piżmem, wręcz trochę nawet mydlanym. I tak odbierałam ten zapach. Później stał się dla mnie zapachem drzewno-kwiatowym z silną bazą drzewną. Bardzo, bardzo komfortowy też zapach, ale jednak tak się mocno zmienia, że nieprzewidywalny. I tę nieprzewidywalność ja w nim kocham. On nie jest źle odbierany przez otoczenie, ale on jest dla mnie guilty pleasure, dlatego że ja sama nie do końca rozumiem, co kocham w tym zapachu. Za każdym razem potrafię go odbierać inaczej, za każdym razem potrafi na mnie brzmieć inaczej. W związku z tym ciężko jest się przyzwyczaić do efektu, który nam daje i to jest w tym wszystkim moim guilty pleasure. Ten zapach to podzielił internet na pół. Są fani i są tacy, którzy będą go krytykować i mówić, jak jest beznadziejny. A chodzi o Crystal Emerald od Versace, stosunkowo nowy zapach. I powiem Wam szczerze, że ja kiedyś bym powiedziała, że nie, a dziś to jest mój guilty pleasure. To jest w ogóle zapach, który ja ubieram, kiedy nie czuję żadnego zobowiązania, kiedy po prostu chcę pachnieć świeżo i w miarę czystościowo, ale jednak z jakimś twistem owocowym, bo to jest dla mnie zapach piżmowy, tylko piżma czystościowego połączonego z owocami. I dla mnie to jest słodycz, która idealnie z tym piżmem czystościowym się właśnie łączy. Ja nie czuję w nim żadnej syntetyczności. Dla mnie to w ogóle nie jest syntetyczny zapach, a wiem, że tak odbierają go niektórzy. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że on po prostu na każdym też może inaczej pachnieć, albo po prostu każdy może ten zapach odbierać inaczej, jego nos inaczej może ten zapach czytać. Moim zdaniem jest to udany wypust i jest to taka luka wśród tych diamencików, która została świetnie wypełniona i jest też na czasie, bo to jest zapach na czasie. Moim zdaniem ogólnie zapachy piżmowe są bardzo, bardzo na czasie i są w trendach, więc mi te połączenie owoców i tego czystościowego piżma bardzo tutaj leży i to jest moja guilty pleasure. Ogromną guilty pleasure jest też zapach od Boho Boco, Jasmine White Leather. Ja mam 4 zapachy od Boho Boco, ale ten jest wyjątkowy, dlatego że jest tu jaśmin, który jest wręcz orzechowy według mnie, a ta orzechowość, ten odbiór orzechowości jest moim zdaniem spowodowany właśnie białą skórą i to jest tak nieziemskie połączenie, że ja się czuję po prostu nieziemsko, kiedy je noszę. Ale nie każdy jest w stanie zrozumieć ten zapach. To jest moja guilty pleasure, bo ja się w nim świetnie czuję, ale potrafię nim zabić otoczenie, które nie zrozumie tego połączenia dosyć dziwnego i karykaturalnego, można by rzec,
bo jak nawet się je wącha i się je nosi, to pewną karykaturalność tego zapachu się czuje, ale takie jest boho-boko, jest trochę karykaturalne, to jest trochę takie, to są takie połączenia nie do połączenia, wiecie o co chodzi, to jest jedno z nich, które właśnie powoduje, że dlatego się interesuję perfumiarstwem. Ten zapach mi przypomina, dlaczego ja w ogóle jestem w tej pasji i z jakiego powodu się w niej znalazłam, więc to jest moja zdecydowanie guilty pleasure. No a ten zapach ubóstwiam. Jest po prostu czymś kosmicznie zaskakującym, czymś, co mnie raduje przez cały dzień, co mi daje nieziemskie odczucia. To jest moje guilty pleasure, ponieważ tym zapachem oznajmiam światu, że się interesuję perfumiarstwem i nie jestem jak wszyscy. Chodzi o Maille de Peccali Mon Nom Est Rouge. Po prostu. To jest turbo nieziemski zapach, bardzo krzyczący, nie oszukujmy się, bardzo projektujący, bardzo długotrwały. To jest w ogóle tak zaskakujące ponownie połączenie, bo tutaj mamy i kadzidło, i różowy pieprz, który nas na początku uderza. Jest pewna przyprawowość, jest korzenność. Przyplata to się też z różą. Ta róża robi tu coś nieziemskiego. Wydźwięk tej róży jest no jak żaden inny, jak taki zaskakujący. Nawet nie wiem, czy gdybym nie wiedziała, że to jest wokół róży zapach zbudowany, to czy rozpoznałabym na 100% w tym różę? Nie, no myślę, że bym rozpoznała, ale ona jest okalana tyloma korzennymi przyprawami, świeżokorzennymi, ciepłokorzennymi, na żywicy bursztynowej, że dla mnie to jest kosmos, a nie zapach. On jest z jednej strony bardzo otulający, a z drugiej wręcz chłodny. Ponieważ jak go czuję, on się zmienia przez cały dzień, ale jak go czuję, to myślę sobie w pierwszej chwili, że jest to zapach zielony. Później dochodzi do mnie, że jednak bardziej korzenny, ciepłokorzenny, świeżokorzenny, nawet aromatyczny. I ciągle w centrum tego całego zapachu jest ta róża, która dodaje i słodyczy, i kwiatowości, przełamuje całą tę ambrowość, powiedzmy, tego zapachu. I te dwa światy się ze sobą kłócą. Ta aromatyczność, świeżokorzenność z tą ciepłokorzennością, wydźwięk jest niesamowity. Naprawdę ten zapach to jest moja guilty pleasure. Za to, jak w ciągu dnia zaskakuje co chwilę czymś nowym, czymś zaskakującym. Zaskakuje czymś zaskakującym. Można to parafrazować. To jest moja guilty pleasure z kolei, ponieważ ja na początku w ogóle go nie zrozumiałam. Zrozumiałam go jako zapach męski i myślę, że wiele osób może go tak odebrać. Natomiast Born for Eternity od Atkinsons jest, Boże, zachwycającym zapachem. Dosyć metalicznie go odbieram, co jest u mnie na plus, bo ja nawet lubię tę metaliczność w zapachach. No i znowu, to jest zapach, który w ogóle jest na Akigali. To jest zapach z ambrą. Ma delikatny wydźwięk zwierzęcy. Ma wydźwięk 100% udowy, ale on jest też słodki, bo jest tu pralina i ta pralina robi totalną magię temu zapachowi. Przeistacza agar w coś naprawdę bardzo noszalnego. Jest tu połączenie nut ostrych, trochę męskawych, z czymś bardzo przyjemnym, kremowym, delikatnym, słodkim. I dlatego ten zapach, za pierwszym razem jak go będziecie testować,
to prawdopodobnie pomyślicie zapach dla faceta. Dajcie mu szansę, to nie jest zapach pierwszego razu. On też się może stać waszym guilty pleasure, jeżeli naprawdę poświęcicie mu czas, bo to jest tego typu właśnie zapach. Dla mnie to jest moja guilty pleasure właśnie dlatego, że to jest tak zaskakujące połączenie, którego ja nigdy nie czułam nigdzie. I w ogóle moje guilty pleasure to są raczej zapachy albo profil zapachowy, który bardzo lubię, albo to są zapachy, które tak bardzo mnie zaskakują. Wtedy stają się moją guilty pleasure. Wtedy sobie pozwalam na taką totalną indywidualność, na bycie sobą w bardzo indywidualny sposób. Pokazać, że ja nie idę jak wszyscy, nie mam tej samej drogi i wybieram swoją. I takie zapachy zawsze będą, dopóki się interesuję, dopóki moją pasją są perfumy, takie zapachy właśnie będą moją guilty pleasure. Kolejny zapach, który łamie konwenanse, który łączy, nie dzieli. Idąc dziwną drogą, można stworzyć coś po prostu pięknego. Mianowicie Oud Candy od Born to Stand Out. To nie jest zapach do kupienia w ciemno. Jego trzeba testować, bo tu jest cukierkowa słodycz połączona z udem. I to może być podobny odbiór niektórych, jak przy Patchouli Magnetic od Maison Crivelli, bo to jest właśnie dziwne połączenie czegoś drzewnego z czymś słodkim i naprawdę cukierkowym. Ale kiedy się nosi ten zapach, to jest jakieś totalne mistrzostwo świata. Przede wszystkim on jest dla mnie bardzo wesoły, turbo wesoły i on powoduje, że mam wyrzut endorfin i dużo więcej energii. To jest bardzo energetyczny zapach. To jest moja guilty pleasure, droga, ale jednak guilty pleasure. Ten zapach z kolei nosiłam pierwszy raz, dostałam komplement od mężczyzny, ale kobiety nie rozumieją tego zapachu. Może nie to, że nie rozumieją. Mają prawo, żeby im się to nie podobało. Mają prawo czuć się przytłoczone tego typu zapachami. A mam na myśli Franceskę Bianchi de Lover's Tale. To jest po prostu dymna, bardzo dymna skóra. Dla mnie to jest zapach, słuchajcie, ekscytujący. To jest w ogóle zapach, ja go tak odbieram jako zapach sensualny. To jest dziwne, ale ja naprawdę go tak odbieram, jako zapach sensualny. On robi we mnie coś takiego, że ja się czuję 100% kobietą, że się czuję w nim bardzo luksusowo, że mam takie, to jest troszeczkę tak, słuchajcie, jak przestajecie nosić poliester, mówicie sobie, nie kupuję więcej żadnych plastikowych ubrań. Kupuję tylko i wyłącznie ubrania z naturalnych tkanin. I zaczynacie w tym chodzić i wasza skóra wam za to dziękuje, bo na przykład kaszmir jest taki delikatny dla naszej skóry, to jest takie miłe. I tak sobie myślicie, Boże, dlaczego ja tyle lat chodziłam w poliestrze, zamiast w tych naturalnych materiałach, kiedy człowiek czuje się w nich lepiej. To tak jakby jeść cały czas plastikowe jedzenie, a w pewnym momencie hello, przecież można jeść normalne jedzenie, a nie plastik. To jest po prostu tego typu zapach, który powoduje jakieś takie totalne przejście z czegoś, co wszystko wydaje się przy nim infantylne, wszystko przy nim wydaje się nijakie, słabe. Wiecie, o co chodzi. To jest zapach dlatego dla mnie właśnie guilty pleasure, że daje mi taką wyjątkowość w najlepszym słowa tego znaczeniu. Wyjątkowość poprzez jakość. To nie jest tak, że pozostałe są niejakościowe, ale w tych wybitnie czuć jakość. Ogólnie Wam powiem, że w zapachach Franceski Bianchi czuć ogromną jakość, ale ostatni zapach, o którym Wam powiem, to też jest taka moja guilty pleasure. I czasami z Wami rozmawiam, że w ogóle ten zapach jest u niektórych z Was w topce. I wcale mnie to nie dziwi, bo od Clivi Nihiliści numer 2 to jest moja totalnie guilty pleasure. To jest przepiękny tytoń owocowy trochę,
trochę na początku benzynowy wręcz, który niesamowicie się układa, jest sam w sobie niesamowitym zapachem. Jak kiedy wącham go w korku, to robi mi się po prostu błogo. Wspaniały zapach, świetnie skomponowany. No, ja Wam pokazuję, że tu już wszystkiego tego jest nie za dużo. Świetnie skomponowany. I to jest moja guilty pleasure, której też nie każdy zrozumie. Nie każdy zrozumie ten zapach, nie każdy będzie go odbierał pozytywnie. Dlatego to jest właśnie moja guilty pleasure, że ja się w nim czuję wybitnie i nosi mi się go wybitnie, ale różnie jest odbierany. Różnie ludzie go czytają albo właśnie go nie czytają, tylko od razu odbierają jako smrodziaszek, a to jest nieprawda. Przekrój tych woni był ogromny. Od piżmowych po paczulowo-owocowe, po zielone, aromatyczne, bardzo dziwne połączenia. Jak widzicie, moją guilty pleasure jest wszystko to, co się wypina z jakichś ram, co nie wpisuje się tak łatwo w trendy i co nie jest też takim przyjemniaczkiem w prostym brzmieniu. Takie zapachy na ogół są moim guilty pleasure, bo ja się lubię pod tym względem wyróżniać i lubię pokazywać, że jestem inna niż wszyscy. A tym bardziej, że wszyscy wiedzą, że się tym zajmuję, więc trzeba tym bardziej podkreślać znajomość różnych połączeń i różnych kompozycji. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że bardzo fajnie się ze mną bawiliście, ale to, na co zawsze liczę, to na Wasze komentarze pod tym filmem i dyskusje w tym temacie. Jeżeli jeszcze nie wykorzystaliście wszystkich podbić, to zachęcam do podbicia tego filmu. W taki sposób mnie wspomożecie. Oczywiście pamiętajcie też o subskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i zawsze dajcie mi łapkę w górę za wysiłek, który włożyłam w ten film. Dziękuję Wam. Buziaczki, pa pa!